Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Są sprawy, które do dziś budzą pytania. Andy Polański. Historie opowiedziane w formie autorskiej narracji dokumentalnej. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Było kilka minut przed 4:00 nad ranem, środa 10 lutego 1999 roku. Michael Lopez siedział na miejscu pasażera w samochodzie swojej matki. Wracali do domu z pracy. W aucie panowała cisza. Zbliżali się do podmokłych terenów ciągnących się wzdłuż Painpoint Road w Scarborough w stanie Maine. Noc była całkowicie czarna. Gdy samochód wszedł w lekki zakręt w rejonie Scarborough Marsh Audubon, światła reflektorów oświetliły coś na drodze przed nimi. W ostatniej chwili matka Michaela gwałtownie skręciła kierownicą, żeby to ominąć. Michael odruchowo spojrzał jeszcze raz i wtedy zrozumiał, to nie był przedmiot. To był człowiek. Poprosił matkę, żeby zawróciła. Nie pomylił się. Na środku Painpoint Road leżało ciało. Ułożone niemal idealnie wzdłuż linii rozdzielającej pasy jezdni, jakby ktoś bardzo dokładnie je tam położył. Michael podszedł bliżej i odwrócił ciało. Przez chwilę nie był nawet pewien, na co patrzy. Czy to mężczyzna, czy kobieta? Dorosły, czy dziecko? Zauważył tylko jedno. Skóra miała niepokojący, siny odcień. Nie wyczuł pulsu, ale ciało było jeszcze ciepłe. Michael był przeszkolony z resuscytacji. W żółtawym świetle reflektorów uklęknął przy ciele i zaczął uciskać klatkę piersiową. W tym czasie jego matka dzwoniła już pod numer 911. Dopiero po chwili dotarło do niego, że to młoda dziewczyna. Na początku pomyślał, że została potrącona przez samochód, ale coś się nie zgadzało. Nie widział typowych obrażeń, żadnych widocznych otarć, żadnych poważnych siniaków. Tylko niewielką ilość zaschniętej krwi w okolicach nosa i ust. Jej włosy były uczesane, ręce spoczywały wzdłuż ciała, nogi wyprostowane. Wszystko wyglądało nienaturalnie spokojnie, jakby ktoś ułożył ją w tym miejscu celowo, tak żeby została znaleziona. Kiedy na miejsce dotarli ratownicy i przejęli działania ratunkowe, bardzo szybko stało się jasne, że jest za późno. Żadna resuscytacja nie mogła już jej uratować. Nieznana dziewczyna została przetransportowana do szpitala, gdzie stwierdzono zgon. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów. Policja natychmiast rozpoczęła identyfikację. Kontaktowano się z lokalnymi szkołami, sprawdzając, czy ktoś odpowiadający jej opisowi nie był tego dnia nieobecny. Przeglądano zgłoszenia zaginięć. Rozmawiano z mieszkańcami okolic Painpoint. Każda informacja mogła mieć znaczenie, bo ktoś gdzieś musiał wiedzieć, kim była ta dziewczyna. Tego samego dnia, wczesnym popołudniem, kiedy wciąż nie znano tożsamości dziewczyny, lokalne media podały jej opis. Miała na sobie 2 lekkie bluzki, czarne leginsy i buty na platformie. W wiadomościach pokazano również zdjęcia jej tatuaży. Lindsay Villette miała wtedy 12 lat. Tego dnia nie poszła do szkoły.
Udawała, że źle się czuje i przekonała mamę, żeby zostać w domu. Siedziała na kanapie, przeskakując kanały w telewizji i wtedy natrafiła na wiadomości. Na ekranie pojawiły się zdjęcia tatuaży dziewczyny znalezionej na drodze. Kilka minut później zadzwonił telefon. Jedna z jej koleżanek była przerażona. To są tatuaże twojej siostry. Nikt nie może się z nią skontaktować, prawda? Gdzie ona jest? Lindsay nie wiedziała. Nie wiedziała nawet, że jej starsza siostra miała tatuaże. Ukrywała je przed rodziną. Nie wiedziała też, że w tym samym czasie jej rodzice już dostali pilną wiadomość na pager i że pędzą do komisariatu policji w Scarborough. Nie wiedziała, że za chwilę usłyszą coś, czego żaden rodzic nigdy nie powinien usłyszeć. Policja pokazała Bobowi i Lizie Willett zdjęcia dziewczyny znalezionej rano na drodze. Nie mieli wątpliwości, to była ich córka. 15-letnia Ashley Erin Willett. Przyczyną śmierci było uduszenie ręczne. Ashley została zamordowana. Od samego początku to właśnie rodzice Liza i Bob stali się głosem tej sprawy. To oni opowiadali historię Ashley. W 2001 roku Bob zmarł. Liza została sama. Z bólem, stratą i tą sprawą, która nigdy jej nie opuściła. Dziś Lindsay ma 3 własnych dzieci. Liza jest matką i babcią. Ale jest też kimś, kto nigdy nie zapomina dnia, w którym została mamą. Dnia, w którym urodziła się Ashley. Pamięta, jak pierwszy raz ją trzymała, jak dotykała jej dłoni. I wtedy zrozumiała, co ludzie mają na myśli, kiedy mówią, że oddaliby życie za swoje dziecko. Zrozumiała to naprawdę i pomyślała sobie, że nie chce, żeby ktokolwiek ją kiedykolwiek skrzywdził. Bo była taka delikatna. Liza i Bob zrobiliby dla swoich córek wszystko. Jeśli Ashley dzwoniła po szkole i miała ochotę na Oreo bądź lody, Liza po nią jechała. Jeśli trzeba było zawieźć ją do koleżanki, do galerii, gdziekolwiek, byli zawsze, na każde jej zawołanie. Ale mieli zasady. Liza przyznaje, że była bardziej wymagająca niż niektórzy rodzice w otoczeniu Ashley, ale ponad wszystko wierzyła w jedno, że dzieci powinny być dziećmi. Zawsze im mówiłam, będziecie dorosłymi przez bardzo długi czas. Teraz idźcie się bawić. To jest wasz czas, żeby być dziećmi. Liza często powtarzała to swoim córkom. Siedziała przy oknie i patrzyła, jak bawią się na zewnątrz. Śmieszki, bieganie, zwykłe dzieciństwo. Rodzina była blisko. Weekendy spędzali razem, albo u siebie, albo u kuzynów. To było naprawdę dobre dzieciństwo. Mam nadzieję, że one też je tak zapamiętały. Lindsay była prawie 4 lata młodsza od Ashley i jak to bywa między siostrami, bywało różnie. Z uśmiechem wspominała, że Ashley potrafiła ją czasem podgryzać, droczyć się, dokuczać, ale coś zaczęło się zmieniać i ich relacja dojrzewała. Pamiętam takie chwile niedługo przed tym, co się stało. Wracała do domu od znajomych, wołała mnie do pokoju i mówiła: chodź, pooglądamy razem I Love Lucy. I przytulałyśmy się, oglądając telewizję. Ashley była typową starszą siostrą. W szkole nie pozwalała nikomu dokuczać Lindsay. W domu wraz z koleżankami traktowały ją jak żywą lalkę, przebierały, bawiły się z nią. Ashley była dobrą dziewczyną. Odpowiedzialną, bystrą, pedantyczną. Lubiła porządek. Lubiła mieć wszystko na swoim miejscu. Liza pamięta jednak sytuację szczególnie wyraźnie. Ashley była wtedy w 5. klasie. Zadzwoniła do niej i zapytała: mamo, chcę zrobić pranie, jak to się robi? Liza wytłumaczyła jej wszystko. Jak oddzielać białe od kolorów, ile używać wybielacza i od tego dnia Ashley robiła pranie sama. Nie pozwalała nikomu dotykać swoich rzeczy. Była pedantką. Naprawdę. Miała nawet dywan w pokoju ustawiony w taki sposób, że jeśli ktoś po nim przeszedł, zostawały ślady. I ona od razu wiedziała, że ktoś tam był. Nie dało się niczego pożyczyć po cichu. Wiele osób mówiło, że Ashley była starą duszą. Kimś, kto czuł więcej niż inni. Dbała nie tylko o swoich przyjaciół, ale też o rodziców. Liza wspominała jedną historię. Jedna z matek wróciła kiedyś do domu po pracy. Dom był wysprzątany. Naczynia umyte. Wszystko na swoim miejscu. To była inicjatywa Ashley. Powiedziała znajomym:
Chodźcie, posprzątamy dla twojej mamy. I ustawiła ich wszystkich do pracy. To była jej natura. Pomagać, dbać, być dla innych. Ale potem coś zaczęło się zmieniać. W gimnazjum, a potem w pierwszej klasie liceum, w Thornton Academy, Ashley weszła w trudniejszy okres. Zaczęła obracać się w towarzystwie starszych znajomych, a to oznaczało nowe rzeczy. Późne powroty do domu, imprezy, alkohol, papierosy. Stała się bardziej buntownicza. Nie reagowała na zasady, które próbowali wprowadzić jej rodzice. Każda próba rozmowy kończyła się kłótnią. Nie mogliśmy zrozumieć, co ją złości. Rodzice próbowali terapii rodzinnej, ale Ashley zamykała się w sobie. Wychodziła z sesji, nie chciała rozmawiać. Cokolwiek ją bolało, trzymała to w sobie. W pewnym momencie sytuacja eskalowała. Ashley wyszła z domu i nie wracała przez ponad tydzień. Rodzice nie wiedzieli, gdzie jest. Słyszeli tylko, że nocuje u znajomych. Nie chodziła regularnie do szkoły, nikt nie chciał powiedzieć, gdzie dokładnie przebywa. Liza zaczęła błagać znajomych Ashley, jeśli nie chcą powiedzieć jej, niech powiedzą policji, żeby mogli ją sprowadzić do domu, tam, gdzie byłaby bezpieczna. W końcu policja ją odnalazła u jednej z koleżanek. Została odwieziona do domu. Po konsultacji z organizacją Switzer rodzice zdecydowali się na trudny krok. Ashley trafiła na tygodniowy program terapeutyczny. Dla Lizy to była jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu, ale przyniosła efekt. Zaczęliśmy znowu widzieć naszą córkę. Ciepłą, radosną, troskliwą. Po powrocie do szkoły Ashley trafiła do programu alternatywnego w Thornton Academy dla uczniów, którzy nie odnajdują się w standardowym systemie. I zaczęła sobie radzić. Naprawdę dobrze. Byłam z niej dumna. Liza mówiła to otwarcie. Zawsze. Nigdy nie bałam się tego powiedzieć. Jestem dumna albo jestem rozczarowana. I nigdy ani razu nie odwiozła córki do szkoły bez słów „kocham cię”. Ashley zawsze odpowiadała: „Ja ciebie też, mamo”. Wiadomość o jej śmierci, o jej morderstwie uderzyła w społeczność w Scarborough i Saco jak taran. W Thornton Academy zapadła cisza. Potem pojawiły się łzy i szepty. Plotki, domysły, pytania. Co wydarzyło się tej nocy? Śledczy ze Scarborough Police Department i Main State Police pojawiali się w szkole wielokrotnie. Śledztwo ruszyło natychmiast. W ciągu pierwszych 48 godzin przeprowadzono ponad 150 przesłuchań. Z tych rozmów zaczęto układać oś czasu. Ostatnie godziny życia Ashley. Ustalono jedno. 9 lutego we wtorek była normalnie w szkole. Tego samego wieczoru zapytała rodziców, czy może przenocować u swojej przyjaciółki Alii, mieszkającej przy 57 James Street w Saco, zaledwie około 1,5 kilometra od jej domu. Na początku Liza się wahała. Był to wieczór w środku tygodnia, a dotychczasowe zachowanie Ashley nie dawało jej zbyt dużej swobody. Ashley przypomniała jednak mamie, że ostatnio radziła sobie znacznie lepiej. Liza zgodziła się. Sama zawiozła ją do domu Ali Page, przekonana, że jej rodzice będą tego wieczoru w domu. Zostawiła ją tam około 6:45. O 22:00 Ashley zadzwoniła do mamy. W tle było słychać rozmowy dziewczyn. Zapytała mamę, co robi. Mama odpowiedziała, że wszystko u niej okej, i zapytała, co u nich. Ashley odpowiedziała, że malują paznokcie u rąk i stóp. Liza powiedziała jej, żeby upewniła się, że rano wstaną do szkoły. Tak, mamo, wszyscy idziemy. Były tam 3 albo 4 dziewczyny, jej najbliższe koleżanki. Powiedziała jej na koniec, że ją kocha, a ona odpowiedziała: ja ciebie też, mamo. To była ostatnia rozmowa, jaką z nią przeprowadziła. Prawda o tym, co wydarzyło się po tej rozmowie, jest tym, co śledczy i rodzina Willett próbuje ustalić od ponad 2,5 dekady. Rodziców Alii tej nocy nie było w domu. Według ustaleń śledztwa nocowanie przerodziło się w imprezę. Ashley piła alkohol. W pewnym momencie powiedziała Alii, że chce zobaczyć się z 18-letnim Stevenem Sanbornem, który bardzo jej się podobał. Ashley przekonała 19-letniego Edwina Hernandeza, żeby zawiózł ją do domu Sanbornów przy 50 Mess Hill Road w Saco. Po drodze zatrzymali się w sklepie w Old Orchard Beach, gdzie kupili papierosy i napoje.
Ashley zapukała do drzwi, ale nikt nie odpowiedział. Wróciła do samochodu, a Edwin zawiózł ją na stację benzynową przy Flag Pond Road, żeby mogła skorzystać z telefonu. Ashley zadzwoniła do domu Sanbornów 3 razy, zaczynając około 22:45. Za pierwszym razem rozmawiała z Christophem Codym, który powiedział, że Steven śpi. Po 3. próbie Christopher pozwolił, aby telefon po prostu dzwonił. Około północy Edwin zawiózł Ashley z powrotem pod dom Sanbornów. Zapukała do tylnych drzwi prowadzących do piwnicy. Tym razem drzwi otworzył Daniel Sanborn. Ashley pożegnała się z Edwinem i weszła do środka, mając przy sobie ubrania i torebkę. Według części wcześniejszych relacji wygląda na to, że Ashley była jedyną osobą, która tej nocy weszła do domu Sanbornów. Jednak według relacji Lizy i Lindsay sytuacja mogła wyglądać inaczej. Krótko po zakończeniu rozmowy telefonicznej do domu przyszła grupa chłopaków, w tym Daniel Sanborn. Powiedzieli dziewczynom, że u nich odbywa się impreza i zaprosili je. Dziewczyny zgodziły się i pojechały razem. Policja bardzo szybko skupiła się na domu Sanbornów. Jeden z detektywów zauważył krople krwi na podłodze w kuchni prowadzącej w stronę salonu. Inny funkcjonariusz znalazł samochód Daniela Sanborna, niebieski Eagle Summit z 1991 roku. W środku widoczna była sucha, brązowa trawa na podłodze. Matka Daniela, Mariel Sanborn, powiedziała policji, że około 25 minut po 12 Daniel zapytał ją, czy Ashley może zostać na noc, a ona się zgodziła. Ashley miała powiedzieć, że pokłóciła się z rodzicami i została wyrzucona z domu. Mariel przygotowała dla niej pościel i widziała, jak Ashley schodzi do piwnicy spać na kanapie. Około 15 minut później Mariel usłyszała hałas w kuchni. Zobaczyła Daniela, który brał z lodówki napój i powiedział, że jest to dla Ashley. Następnego dnia rano, około 6:45, Mariel poszła obudzić Daniela do szkoły. Ashley już nie było. Daniel powiedział, że musiała wyjść w nocy. Według innej wersji miała opuścić dom około 2:00 w nocy i wracać pieszo do domu. Liza zaprzecza, jakoby Ashley została wyrzucona z domu. Daniel w swoich zeznaniach twierdzi, że Ashley narzekała na temperaturę w piwnicy i przeniosła się spać na górę. Powiedział, że był to ostatni moment, kiedy ją widział. Policja ustaliła, że Daniel skłamał w sprawie swojej obecności w szkole. Twierdził, że był na zajęciach, jednak został odnotowany jako nieobecny. Po konfrontacji zmienił wersję i powiedział, że nie poszedł do szkoły i spędził dzień ze znajomymi. Steven Sanborn powiedział policji, że miał z Ashley w przeszłości krótką relację o charakterze seksualnym, ale była ona już skończona. Twierdził, że rano zobaczył pustą kanapę, a drzwi do pokoju Daniela były zamknięte, więc założył, że Ashley jest w środku. Biżuteria, którą Ashley miała na sobie tej nocy, bransoletki, naszyjnik i kolczyki zniknęły. Nie zostały odnalezione. Nie odnaleziono również jej rzeczy osobistych, w tym plecaka i książek. Policja przeszukała rzekę, jednak nie znaleziono żadnych przedmiotów związanych ze sprawą. Na ubraniu Ashley znaleziono suchą trawę i żwir. Podobny materiał znaleziono w samochodzie Daniela. W aucie zabezpieczono także pierścionek, koszulkę, fragmenty paznokci, szalik i włosy. Zostały potraktowane jako potencjalne dowody, ale śledztwo nigdy nie odpowiedziało jasno na jedno pytanie: do kogo należały i dlaczego znalazły się właśnie tam. I choć te przedmioty pojawiają się w aktach sprawy, nie odegrały ostatecznie roli, która doprowadziłaby do przełomu. Zostały w tej historii, jak wiele innych rzeczy, bez odpowiedzi. Z domu Sanbornów zabezpieczono m.in. fragmenty dywanów, tapicerki, sznur, pościel, biżuterię, prezerwatywę oraz zaplamioną poduszkę. Jeżeli chodzi o badania i wyniki dotyczące zabezpieczonych przedmiotów, jedyne informacje, do których był dostęp w źródłach, dotyczyły kropli substancji, którą detektyw uznał za krew, znalezionych na podłodze w kuchni domu rodziny Sanbornów. Jak podaje gazeta, ustalono, że nie była to krew ludzka. Kwestia dowodów fizycznych i biologicznych jest w tej sprawie kluczowa. Czy istniały ślady, które mogłyby powiązać podejrzanego lub podejrzanych z zabójstwem Ashley? Czy takie dowody istnieją, ale nie zostały ujawnione? Jeśli ktoś zaatakował Ashley i znajdował się na tyle blisko, by udusić ją rękami, można założyć, że próbowała się bronić. Drapała, odpychała, uderzała, kopała. Robiła wszystko, na co pozwalałyby jej siły, żeby się uwolnić.
a jednak pod jej paznokciami niczego nie znaleziono. Ta część historii, o której mówi Liza, wiąże się z teorią, że po zabójstwie ciało Ashley zostało oczyszczone. W miejscu, gdzie można byłoby się spodziewać śladów walki, nie było nic. Również jej włosy były uczesane, kiedy ją znaleziono. To nie pasuje do okoliczności jej śmierci. Liza powiedziała, że śledztwo doprowadziło do osoby i miejsca, które mogły mieć związek z oczyszczeniem ciała Ashley, zanim zostało ono porzucone na Payne Point Road. Ta osoba miała członka rodziny pracującego w służbie zdrowia, jej dom został przeszukany. Obecnie ta osoba niestety już nie żyje. Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się dziś ta teoria i ten trop, nie doprowadziły one do żadnego aresztowania. 16 urodziny Ashley 29 marca minęły już bez niej na tym świecie. Policji nie udało się ustalić wystarczających podstaw do postawienia zarzutów. Jak poinformowała dziennikarka z jednej z gazet, śledczy nie określali wówczas ani braci Sanbornów, ani ich rodziców jako podejrzanych w sprawie śmierci Ashley. Jednocześnie zaznaczono, że śledztwo nie było w stanie potwierdzić, że Ashley opuściła dom rodziny Sanbornów żywa. Z biegiem tygodni siły zaangażowane w śledztwo zostały znacząco ograniczone. Z 30 detektywów pracujących nad sprawą na początku do zaledwie 2. I nawet ci dwaj nie zajmowali się wyłącznie tą sprawą. W tym samym okresie w regionie doszło do 6 innych zabójstw. Wkrótce pojawiła się również sprawa zaginięcia, która przyciągnęła uwagę policji stanowej Maine. Sprawa, która później miała zostać powiązana z zabójstwem Ashley Willett. Kilka tygodni później znika kolejna osoba i wiele wskazuje na to, że nie jest to przypadek. 19 maja 1999 roku Angel Torres po raz ostatni kontaktuje się z rodzicami. Dzwoni, składa im życzenia z okazji rocznicy ślubu. Mówi, że wszystko u niego w porządku, ma plany, układa sobie życie. Kilka dni później znika, bez śladu. Ostatni raz widziano go nad ranem 21 maja w Bitterford w stanie Maine. Był wtedy z mężczyzną o imieniu Jason Carney, znany jako Jay. Według pewnej relacji wyszli tej nocy, żeby spotkać się z ludźmi, którzy mieli problem z narkotykami kupionymi wcześniejszego dnia. Jay wrócił sam, zdenerwowany, roztrzęsiony. Angel nigdy nie wrócił i nigdy więcej się z nikim nie skontaktował. Teraz najważniejsze. Jason Carney, ostatnia osoba, która widziała Angela żywego, pojawia się również w sprawie Ashley. Znajdował się w grupie osób, które były z nią w noc jej śmierci. To nie jest oficjalnie potwierdzone jako bezpośrednie powiązanie, ale policja przyznała, że w obu sprawach pojawiają się te same osoby, to samo środowisko, ta sama grupa ludzi. Jest jeszcze jeden element. Niedługo po śmierci Ashley Angel oglądał z ojcem telewizję. Na ekranie pojawiło się jej zdjęcie. Wtedy powiedział coś, co zmienia wszystko. Powiedział, że wie, kto jest odpowiedzialny za jej śmierć. Nie podał nazwiska i nie poszedł na policję. Kilka tygodni później znika. I od tamtej pory pojawia się jedna teoria, że Angel wiedział być może za dużo i że to właśnie mogło kosztować go życie. Do dziś żadna z tych spraw nie została rozwiązana, ale jedno pozostaje faktem. Te dwie historie przecinają się w tym samym miejscu i w tej samej grupie ludzi. Jay Carney zmarł w 2015 roku. To oznacza, że jedna z kluczowych osób w tej historii już nigdy nie powie, co wiedziała. Policja nigdy nie potwierdziła jednoznacznego powiązania między sprawą Ashley a zaginięciem Angela. W listopadzie 1999 roku, kiedy tradycyjne działania śledczych nie przynosiły przełomu, Bob i Liza Willett postanowili działać sami. Zaproponowali coś nietypowego. Zdecydowali się zostać pośrednikami dla świadków, którzy bali zgłosić się na policję. Udostępnili swój numer telefonu w firmie. Każdy, kto miał jakiekolwiek informacje o śmierci Ashley, mógł zadzwonić anonimowo. Do tego czasu nagroda za informacje wzrosła do $20,000. Pieniądze pochodziły z datków społeczności, które zasiliły fundusz Ashley Willett Justice Fund. Rodzice Ashley zapewniali, każda osoba, która przekaże wartościowe informacje, otrzyma część tej nagrody. Ta nagroda obowiązuje do dziś.
Kilka miesięcy później Bob i Lisa pojawili się w ogólnokrajowej telewizji wraz z innymi rodzicami, którzy wciąż czekali na odpowiedź w niewyjaśnionych sprawach. W programie wystąpiła również medium Sylvia Brown. Przeprowadziła odczyty i stwierdziła, że sprawa Ashley zostanie rozwiązana w ciągu roku i 2 miesięcy. Tak jednak się nie stało. Bob i Lisa nie zamierzali jednak czekać bezczynnie. Zdecydowali się na kolejny krok. Wnieśli sprawę do sądu cywilnego. Chcieli zmusić rodzinę Sanbornów do tego, by powiedziała, co wydarzyło się w ich domu w noc śmierci Ashley. W ciągu kilku dni od 2. rocznicy zabójstwa Ashley, Bob i Lisa złożyli pozew cywilny o bezprawne spowodowanie śmierci, działając w imieniu jej majątku. Pozwali Earla i Muriel Sanbornów, zarzucając im zaniedbanie i twierdząc, że do śmierci Ashley doszło w ich domu. W pozwie wskazano również ich syna, Daniela Sanborna. Zarzucono mu, że zaatakował Ashley i doprowadził do jej śmierci. Chciałam tylko usiąść naprzeciwko niego i spojrzeć mu prosto w oczy. Nie obchodziło mnie, ile to będzie mnie kosztować. Byłam wściekła. Nadal czasami jestem. Tak powiedziała matka Ashley. Próbowano dotrzeć do dokumentów tej sprawy. Po kontakcie z kilkoma pracownikami sądu w hrabstwie York nie udało się odnaleźć żadnych akt. Nie chodziło o to, że dokumenty zaginęły. Nie było nawet śladu w rejestrze spraw. Osoba pomagająca w przeszukiwaniu przyznała, że to nietypowe. Nie oznaczało to, że doszło do czegoś nieprawidłowego, ale jest to co najmniej dziwne. Lisa i Lindsay również były tym zaskoczone. Lisa jednak posiadała kopię dokumentów, więc miała pewność, że pozew został złożony. W pozwie argumentowano, że Sanbornowie mieli obowiązek zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Według Lizy i Boba nie powiadomili rodziców Ashley, nie skontaktowali się z policją ani odpowiednimi służbami. Pozwolili jej zostać w domu w warunkach, które nie były bezpieczne. Obowiązek należytej staranności obejmował zapewnienie bezpiecznego miejsca oraz odpowiedni nadzór nad nieletnimi przebywającymi w domu. Pozew wskazywał, że poprzez zaniedbanie Sanbornowie przyczynili się do śmierci Ashley. Sprawa cywilna rządzi się innymi zasadami niż postępowanie karne. Wymaga innego poziomu dowodów i niezależnie od jej wyniku nie prowadzi do postawienia zarzutów karnych. Zeznania składane w ramach pozwu cywilnego mogły potencjalnie ujawnić informacje pomocne w śledztwie karnym. I Muriel Sanborn odpowiedzieli na pozew w marcu. Przyznali, że Ashley przebywała w ich domu w noc swojej śmierci, ale zaprzeczyli jakiejkolwiek odpowiedzialności, twierdząc, że sama naraziła się na ryzyko obrażeń lub szkód. Argumentowali również, że nie mieli obowiązku kontaktować się z jej rodzicami. Zeznania pod przysięgą miały zostać wkrótce przeprowadzone, jednak miesiąc później sprawa nagle stanęła w miejscu. Sanbornowie złożyli wniosek o upadłość, co automatycznie wstrzymało postępowanie cywilne. Wniosek złożono zaledwie kilka dni przed planowanym przesłuchaniem. Adwokat Sanbornów przyznał, że taki krok może być postrzegany jako próba uniknięcia składania zeznań. Jednocześnie stwierdził, że decyzja o upadłości zapadła jeszcze przed wniesieniem pozwu i że przesłuchania i tak ostatecznie się odbędą. W maju 2001 roku rodzina Wilnet przeżyła kolejny dramat. Bob zmarł na atak serca. Nikt się tego nie spodziewał. Lisa nie miała wątpliwości, że ostatnie 2 lata miały ogromny wpływ na jego stan. Mimo to kontynuowała walkę w sądzie. Z czasem sprawa została wyłączona z postępowania upadłościowego i sędzia zdecydował, że może być dalej rozpatrywana w sądzie w hrabstwie York. I Muriel Sanborn, a także ich synowie, zostali przesłuchani pod przysięgą. Wszyscy siedzieli naprzeciwko mnie. Steven był kompletnie roztrzęsiony. Nie mógł przestać się trząść. Daniel patrzył na mnie bez przerwy. Ja patrzyłam na niego. Był chłodny, zupełnie pozbawiony emocji. Podczas składania zeznań Muriel w pewnym momencie wyraźnie się poruszyła. Na pytanie, co jest tego powodem, odpowiedziała drżącym głosem. Zginęła mała dziewczynka. Gdy dopytano ją, czy chodzi o jej syna Daniela, odpowiedziała: ona miała tylko 15 lat. Sprawa cywilna zakończyła się w lutym 2002 roku. Sędzia hrabstwa York oddalił pozew. Adwokat reprezentujący Sanbornów stwierdził, że sprawa została zakończona między rodzinami, bez żadnego odszkodowania.
Liza nie zgadzała się z takim określeniem. Dla niej nie było żadnego zakończenia, bo nie poznała prawdy. Rodzina Sanbornów, w tym Daniel i Steven, pozostają centralnymi postaciami w tej sprawie. Należy podkreślić, nikt nigdy nie został oskarżony o przestępstwo w związku ze śmiercią Ashley Willett. Daniel i Steven mieli jednak później problemy z prawem, niezwiązane z tą sprawą. W 2002 roku Daniel został aresztowany za produkcję fałszywych pieniędzy. Wykorzystywał domowy komputer i wysokiej jakości papier. Prowadził do obiegu około $3700 w fałszywych banknotach, płacąc nimi w restauracjach i klubach. Postawiono mu zarzut poważnego fałszerstwa. Przyznał się do winy i został skazany na 27 miesięcy więzienia. Problemy Daniela nie skończyły się na tym. W 2005 roku został oskarżony o poważne pobicie. Według zarzutów zranił inną osobę nożem, uderzając ją w szyję. Tego samego dnia postawiono mu również zarzuty posiadania kokainy. Nie jest jednak jasne, czy został za to skazany. Jego główny rejestr karny pokazuje wyrok za wykroczenie związane z napaścią w 2007 roku oraz kilka wyroków za posiadanie substancji, ale nie ma żadnych informacji z 2005 roku. Daniel miał jednak kolejne problemy z prawem. Jednym z nowszych wyroków był ten z 2018 roku za handel syntetycznym opioidem, znanym jako Pink lub U4. Został skazany na rok więzienia. Daniel nie udzielał żadnych wywiadów. Przez lata rzadko wypowiadał się publicznie na temat sprawy Ashley. W 2001 roku powiedział jedynie: chciałbym tylko powiedzieć, że ci, którzy mnie znają, znają mnie dobrze, a ci, którzy mnie nie znają, powinni mnie poznać, zanim mnie osądzą, bo ja też straciłem przyjaciółkę, tak jak wszyscy inni. Steven Sanborn również miał na przestrzeni lat konflikty z prawem. Wśród jego wyroków znajdują się m.in. prowadzenie pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków, narażenie dobra dziecka, napaść i kradzież. W jednym z nagrań, w którym został zaskoczony pytaniami, zapytano go, dlaczego nie pomaga doprowadzić do zamknięcia sprawy Ashley i Angela. Reporter zachęcał go, by powiedział prawdę. Steven odpowiedział: nie mam nic do powiedzenia, nie mam nic do ukrycia. Powiedział też, że gdyby wiedział, kto zabił Ashley, ta osoba już by za to zapłaciła. Podkreślał, że współpracował z policją i przeszedł badanie na wykrywaczu kłamstw. Zmęczony był podejrzeniami, które przez lata ciążyły na nim i jego rodziną. Na pytanie, czy jego brat Daniel mógł mieć związek ze śmiercią Ashley, odpowiedział: to nie był taki człowiek i nie chciał odpowiadać na więcej pytań na jego temat. Policja stanowa Maine unikała określenia sprawa zamknięta, czy tak zwana cold case. Zamiast tego sprawa Ashley, podobnie jak wiele innych, figuruje jako niewyjaśnione zabójstwo i pozostaje w toku. Liza miała swój udział w powstaniu specjalnej jednostki zajmującej się takimi sprawami w latach 2014-2015. Mimo upływu ponad 27 lat sprawa Ashley nadal pozostaje otwarta. Nie wskazano oficjalnie żadnych podejrzanych, nie dokonano żadnych aresztowań. To jednak nie oznacza, że śledczy nie mają swoich przypuszczeń. W 2019 roku jeden z oficerów policji powiedział, że sprawca miał bliską relację z Ashley. Nie chodziło o przypadkową osobę. W 2021 roku policja przyznała, że ma dość dobre pojęcie o tym, kto może być odpowiedzialny. Problemem pozostaje udowodnienie tego ponad wszelką wątpliwość. Śmierć Ashley i późniejsza śmierć jej ojca na zawsze zmieniły życie Lindsay. Straciła nie tylko siostrę, ale też część swojego dzieciństwa. To zmieniło wszystko, nawet to, jak patrzyli na mnie znajomi. Straciłam część relacji, ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Jedno jednak pozostaje niezmienne. Rodzina. Miałam wsparcie. Zawsze. Ciotki, bliscy. To była cała grupa ludzi, na których mogłam się oprzeć. Liza mówi wprost: nie ma dnia, żebym nie myślała o Ashley. Rano, wieczorem, w modlitwie. Chcę, żeby ludzie wiedzieli jedno. Kochałam moją córkę. Zawsze. Byłam przy niej, jej tata też. Jej siostra również. I zawsze będzie w moim sercu.
W okolicach 15. rocznicy jej śmierci przy Paintpond Road ustawiono krzyż z jej zdjęciem i dedykacją. Stoi tam do dziś. Wiele osób mija to miejsce każdego dnia, nie wiedząc, co wydarzyło się tam ponad 27 lat temu. Ta historia wciąż nie ma zakończenia. To, czego ta sprawa potrzebuje, to jedno. Ktoś musi się w końcu odezwać. Są ludzie, którzy wiedzą więcej, ale milczą. Może wtedy byli młodzi, może się bali. Dziś są dorośli, mają własne życie, może własne dzieci i mogą już spojrzeć na to inaczej. Jeśli ktoś zna prawdę, to jest moment, żeby ją powiedzieć. Na koniec nasuwa się jedno pytanie. Co tak naprawdę wydarzyło się tej nocy? Ashley Erin Wilnet miała 15 lat. Kilka godzin później jej ciało znaleziono na środku drogi, ułożone równo niemal wzdłuż linii. Nie było przy niej dokumentów, zniknęła biżuteria, którą miała na sobie tej nocy. Nie odnaleziono jej rzeczy osobistych. Pod jej paznokciami nie było żadnych śladów, jej włosy były starannie uczesane. To nie wyglądało jak przypadek. Ktoś miał nad tym kontrolę. Ktoś podjął decyzję i wygląda na to, że chciał, żeby została bardzo szybko odnaleziona. Zapamiętajcie jedno, ta sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Jeśli dotrwaliście do końca tej historii i jesteście dalej razem ze mną, to chciałbym poznać waszą opinię. Jak to widzicie? Czy waszym zdaniem ktoś od początku kontrolował to, co wydarzyło się tej nocy? A może jest coś, co umknęło nam wszystkim? Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Czy ta sprawa powinna zostać ponownie otwarta? Zostawcie też ocenę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich historii. Dzięki temu ten materiał może dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.